Szanowni Państwo, witam serdecznie w murach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozpoczynamy dwudniowe wydarzenie pod nazwą Zagraniczni absolwenci uczelni polskich na rynku pracy. Przed nami interesujące debaty, rozmowy, analizy wyzwań, ale także prezentacja sukcesów oraz zawodowych osiągnięć naszych zagranicznych absolwentów z różnych zakątków świata i co istotne w bardzo różnych dyscyplinach. Ja nazywam się Anna Żmuda-Muszyńska, na co dzień jestem rzeczniczką prasową AGH i w trakcie tego wydarzenia postaram się Państwa płynnie przeprowadzić przez kolejne punkty tego wydarzenia. Zanim oddam głos naszym gospodarzom i współorganizatorom wydarzenia, pozwólcie Państwo, że przywitam gości. Jest z nami Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Andrzej Szeptycki. Witamy serdecznie. Są z nami rektorzy oraz prorektorzy, w tym współgospodarz wydarzenia, profesor Jerzy Lis. Witamy serdecznie, panie rektorze. Jeśli kogoś z Państwa nie ma, to i tak pozwolę sobie wyczytać. Czekamy z niecierpliwością na dołączenie. Będą z nami lub są profesor Andrzej Bednarczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, profesor Marek Pawełczyk, rektor Politechniki Śląskiej, profesor Rafał Wiśniowski, prorektor do spraw współpracy, witamy serdecznie, profesor Rafał Dańko, prorektor do spraw studenckich AGH, profesor Krzysztof Mędrok, prorektor do spraw kształcenia AGH, witamy serdecznie. Jest z nami pani profesor Ewa Gruszczyńska, prorektor do spraw międzynarodowych Uniwersytet SWPS, witamy serdecznie. Jest z nami pani profesor Jurkowska-Zajdler, prorektor do spraw współpracy i umiędzynarodowienia Uniwersytet Gdański, witamy. Oraz pani profesor Dorota Niedziółka, prorektor do spraw rozwoju, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Witamy serdecznie. Witam także w murach AGH kadrę zarządzającą instytucji, które na co dzień zajmują się umiędzynarodowieniem. Są z nami dr Wojciech Karczewski, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Witamy serdecznie. Dr Piotr Kępski, dyrektor Biura Programów dla Instytucji z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Profesor Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. Waldemar Siwiński, prezes IREC Observatory on Academic Ranking and Excellence, prezes założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Witamy serdecznie. Szanowni Państwo, witam wszystkich zebranych gości, naszych prelegentów, witam panelistów, gości z zagranicy i także znakomitych absolwentów, którzy będą z nami dzielić się swoimi historiami. Konferencja jest współorganizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ma na celu m.in. zaprezentowanie rosnącej roli edukacji uniwersyteckiej w globalnym świecie. W trakcie wydarzenia postaramy się szeroko zaprezentować sukcesy zagranicznych absolwentów oraz przedstawić ich rozwijające się kariery zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nie przedłużając i tym samym rozpoczynając oficjalnie naszą konferencję, o zabranie głosu w pierwszej kolejności poproszę profesora Jerzego Lisa, rektora AGH. Bardzo proszę, panie rektorze. Dziękuję pani rzecznik. Dzień dobry państwu. Witamy serdecznie na kolejnym spotkaniu związanym z umiędzynarodowieniem. Drodzy państwo, witam pana ministra, witam wszystkich państwa. Ostatnio mamy dużo takich spotkań w gronie osób, którzy działają w szeroko rozumianym umiędzynarodowieniu naszych uczelni. Wiemy, że to jest nasz cel strategiczny. Wiemy doskonale, że od dłuższego czasu staramy się być globalnym graczem na rynku międzynarodowym, zwłaszcza na rynku edukacyjnym. Założyliśmy sobie w poprzedniej kadencji, pan prezes Siwiński pamięta, 100 000 studentów zagranicznych i udało nam się osiągnąć. Oczywiście życie jest trudne i pełne niespodzianek i wszyscy wiemy, że od pewnego czasu bardzo mocno dyskutujemy, aby z jednej strony zachować ten trend rosnący, jeżeli chodzi o studentów zagranicznych w Polsce, w ogóle umiędzynarodowienia studentów, pracowników, doktorantów, a z drugiej sytuacja globalna, sytuacja geopolityczna,
także sytuacja polityczna w kraju i wszyscy doskonale wiemy, o czym mówię, powodowała, że możemy mieć pewne trudności, jeżeli chodzi o umiędzynarodowienie. Wiemy, że pewne nieprawidłowości, a także zmagający się problem bezpieczeństwa kraju wywołał w tej chwili nowe zjawiska, które mogą ograniczyć naszą ilość studentów. Stąd wiele narad, wiele spotkań i pomysł pana ministra, za co bardzo dziękuję, oryginalny, wspaniały, żeby zebrać się tutaj i porozmawiać także w gronie naszych absolwentów. Tych, którzy skończyli nasze studia, którzy najlepiej na swoim przykładzie mogą powiedzieć i pomóc, i doradzić, co zrobić, żeby nasze kształcenie dla studentów zagranicznych było jeszcze bardziej atrakcyjne, jeszcze bardziej efektywne, a także korzystne dla naszych uczelni, dla polityki państwa. Dziękuję stąd, panie ministrze, za tą inicjatywę. Występuję tu tylko jako gospodarz miejsca, więc dlatego pierwszy. Dziękuję także wszystkim państwu, którzy odpowiedzieliście na nasze zaproszenia, zwłaszcza paniom i panom, naszym absolwentom, którzy tak licznie dzisiaj zjawili się w AGH. Dziękuję panom dyrektorom, zarówno OPI, jak i NAWY. No i dziękuję przede wszystkim także wszystkim tym, którzy działamy w zakresie międzynarodowienia, paniom i panom rektorom, przedstawicielom działu współpracy, wszystkim instytucjom, które pracujemy razem, Perspektywom i wszystkim, którzy zebraliście. Myślę, że to będzie ciekawe spotkanie, a także spotkanie, które dla mnie jest najważniejsze i chyba dla nas wszystkich, rozszerzające krąg naszych partnerów o tych, którzy są naszymi wspaniałymi ambasadorami na świecie, bo skończyli nasze uczelnie i reprezentują nas w swoich krajach, w swoich instytucjach. Życzę wszystkim owocnych obrad i mile spędzonego czasu w AGH i w Krakowie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie rektorze. O zabranie głosu proszę pana profesora Andrzeja Szeptyckiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bardzo prosimy. Szanowny panie rektorze, szanowni państwo, ja chciałem przede wszystkim podziękować za takie ciepłe, konstruktywne przyjęcie propozycji, dlatego że łatwo się formułuje pomysły. Zróbmy konferencję, ale potem ktoś to musi zrobić. Więc chciałem podziękować za to, że pomysł został tak wspaniale wdrożony w życie. Natomiast przechodząc do meritum, ja jestem, jak już było powiedziane, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zajmuję się współpracą międzynarodową. Szkolnictwo wyższe oferuje, mówiąc w pewnym uproszczeniu, pewnego rodzaju usługę. My mamy studentów, również tu państw obecnych, czegoś nauczyć. Natomiast jak mówimy o umiędzynarodowieniu, to liczba studentów z zagranicy jest ważnym wskaźnikiem, który pokazuje na stopień tego umiędzynarodowienia. I to jest o tyle ważne, że nauka ma charakter ponadgraniczny, uniwersalny. I stąd liczba tych kontaktów międzynarodowych, mierzonych również liczbą studentów z zagranicy, jest pewnym kryterium doskonałości nauki i szkolnictwa wyższego. Ale oczywiście nam nie chodzi tylko o wskaźniki, nie chodzi tylko o usługę, tak? Przede wszystkim chodzi nam o to, żeby to, czego nauczamy, o czym mówił pan rektor, żeby to było przydatne. W związku z tym chcemy wiedzieć i chcemy pracować nad tym, żeby ta nasza usługa edukacyjna pozwalała naszym absolwentom, również tym z zagranicy, jak najlepiej funkcjonować na
polskim czy na zagranicznym rynku pracy. To się również wpisuje, trochę już wychodząc poza mury mojego ministerstwa, w obecne działania polskiego państwa. Myślę o strategii migracyjnej niedawno przyjętej przez rząd i w obecnie prowadzone działania na rzecz jej implementacji. I to sprawia, że chcemy się przyjrzeć i lepiej zrozumieć temu, czy uczymy dobrze, co możemy zrobić, żeby jeszcze lepiej w trakcie studiów, po studiach studentom, w szczególności studentom zagranicznym pomóc. Oczywiście mamy pewne instrumenty, biura karier na uczelniach, pewne studia prowadzone wspólnie z pracodawcami. Natomiast jednocześnie są pewne pytania, na które warto by znaleźć odpowiedź. W tej chwili około 20% studentów zagranicznych pozostaje na polskim rynku pracy. To wiemy dzięki systemowi ELA, czyli ekonomiczne losy absolwentów. Co się dzieje z innymi, za bardzo nie wiemy. Wracają do swoich krajów, a może wyjeżdżają do innych krajów Unii Europejskiej. To nie jest oczywiście bezpośrednio zakres kompetencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tak? Formalnie, kiedy student dostaje dyplom, to na tym nasza współpraca z nim, przynajmniej w sensie formalno-prawnym, nasza jako ministerstwa czy nasza jako uczelni się kończy. Natomiast w praktyce chcielibyśmy wiedzieć, co się z naszymi absolwentami dzieje. Tutaj po części pomaga nam OPI, które między innymi te ekonomiczne losy absolwentów monitoruje. Jest pytanie, gdzie podejmują pracę. Jest pytanie, ile zarabiają. Tutaj mam dobrą wiadomość, to pewnie pan rektor o tym doskonale wie. Mianowicie po 5 latach po zakończeniu studiów najlepiej zarabiają studenci zagraniczni, którzy ukończyli bądź studia medyczne, bądź inżynieryjno-techniczne. W związku z tym w tym przypadku studenci i absolwenci AGH problemów nie mają. Natomiast oczywiście pytanie, co z innymi również, tak? Jak oni sobie radzą w porównaniu z polskimi absolwentami. I takich pytań można by stawiać dużo więcej. I temu ma służyć ta konferencja. Dlatego raz jeszcze chciałem podziękować panu rektorowi, współorganizatorom, prelegentom i uczestnikom za obecność, za zaangażowanie i chciałem życzyć państwu udanych obrad. Dziękuję bardzo.